Cześć, tutaj Rafał. Wschód 1400 za mną. Udało mi się ukończyć wyścig w niecałe 134 godziny, co uważam jest całkiem niezłym wynikiem jak na trasę 1400 km, a jednocześnie nie takie typowo wyścigowe, czyste podejście, a można powiedzieć takie podejście pomiędzy tym typowo wyścigowym a typowo turystycznym, dlatego że przebieg całej mojej jazdy wyglądał w dużym skrócie tak, że pierwszego dnia, czyli w sobotę, pierwszą noc i później w niedzielę jechałem z godzinnym, krótkim noclegiem w mojej awaryjnej płachcie biwakowej po prostu na leśnym przystanku. Natomiast po tym maratonie, można powiedzieć, bo udało mi się wtedy przejechać 510 km do miejscowości Kodeń przy wschodniej granicy. Tam wziąłem sobie nocleg i ten nocleg był stosunkowo długi, dlatego że na miejsce zajechałem o 20, a wyjeżdżałem mniej więcej o godzinie 7:30. I później po tym stosunkowo długim noclegu i odpoczynku miałem ponownie dzień jazdy, czyli to był już, żeby nie oszukać, poniedziałek, później cała noc jazdy, co udało mi się tylko po części, dlatego że ponownie chciałem się przespać, o tym troszkę później, ale generalnie chciałem się przespać tylko godzinkę ponownie na przystanku leśnym, a wyszło mi 5 godzin, dlatego że zaspałem, więc można powiedzieć tak naprawdę, że również tamtej nocy spałem, ale nie w jakichś warunkach takich poddachowych, a jedynie tak na dziko. I później poniedziałek, ta noc właśnie nieszczęsna, i wtorek to była jazda. Z wtorku na środę kolejny nocleg i później ze środy na czwartek kolejny nocleg i w czwartek wieczorem byłem na mecie o godzinie plus minus 21. Przede mną stoi rower, który pokazywałem Wam przed startem w filmie dotyczącym mojego setupu na Wschód 1400. Możecie go sobie obejrzeć klikając w link w podpisie do tego filmu. Natomiast dzisiaj powiemy sobie, jak ten cały setup się sprawdzi. Zacznijmy może od tego, co wiozłem w kieszonkach koszulki kolarskiej. I to był tak naprawdę mój numerek startowy, czyli 377, który był po prostu zipami nieszczęśnie przyczepiony z tyłu mojej koszulki kolarskiej. Oprócz tego wiozłem kamerę GoPro Model 9. Nie pokazywałem Wam tej kamery w tym pierwszym filmie, dlatego że to był w zasadzie element, który na sam koniec dodałem, stwierdzając, że może miło byłoby pokazać Wam również kilka urywków z samego wyścigu i jakichś moich emocji danego dnia. I te ujęcia nagrane tą kamerą będą widoczne w jakimś tam mojej opowieści odnośnie całego tego mojego przejazdu. Więc kamera GoPro. Swoją drogą GoPro sprawdziła się naprawdę świetnie, ponieważ przy swojej wytrzymałości i wodoszczelności, czyli tak naprawdę to powodowało, że w ogóle nie musiałem martwić się o to urządzenie w przypadku, gdyby na przykład padało. Na szczęście mnie nie padało, ale gdyby. A oprócz tego płaski profil nagrywania, zdjęcia i same ujęcia wideo już bez tej takiej charakterystycznej dystorsji, szerokiego kąta czy wysokiej jakości zdjęcia. Uważam, że to jest najlepsze urządzenie do rejestrowania i dokumentowania tego typu przejazdów. Oprócz tego miałem w takim pokrowcu wszystkie swoje dokumenty i pieniądze. I tutaj przy okazji chciałem podziękować naszemu klientowi, jak się okazało, Adrianowi, który zabrał te wszystkie dokumenty i pieniądze moje z ostatniego miejsca naszego noclegu, gdzie nocowaliśmy wspólnie, a ja zapomniałem tych swoich wszystkich rzeczy i później przywiózł mi je pod sklep jakąś godzinę od tego noclegu, także jeszcze raz wielkie dzięki.
I na sam koniec jeszcze obudowa od telefonu, dlatego że swój telefon miałem w tej obudowie z dwóch powodów. Jeden powód to jest taki, że po prostu telefon był dodatkowo troszkę chroniony na ewentualne jakieś upadki, a oprócz tego do tyłu tej obudowy jest zamontowany uchwyt Quad-Lock, który umożliwiał mi w jakiejś awaryjnej sytuacji używanie telefonu jako GPS-a. O tym również powiem troszkę dokładniej chwilkę później. To było w zasadzie wszystko, co wiozłem na sobie. Oczywiście, jeśli była taka konieczność, no to też w tylnych kieszonkach zdarzało mi się wieźć jakieś dodatkowe jedzenie, albo na przykład wiatrówkę, jeżeli pogoda była niepewna, taka, że musiałem ją coraz zakładać albo zdejmować, podobnie z nogawkami albo rękawkami. I zdarzyło mi się też, jeżeli była taka konieczność, wieźć jakieś dodatkowe napoje ze sobą, typu jakiś Izostar czy Oshi w butelce, albo na przykład puszkę Coca-Coli, co było stosunkowo wygodne. Natomiast teraz może przejdziemy do roweru i zawartości saków. Jeżeli chodzi o mój rower, to trzeba powiedzieć, że sprawdził się bardzo dobrze. Co prawda od samego początku, od pierwszego dnia, czyli od naszej stosunkowo intensywnej jazdy po górach, zaczął bardzo skrzypieć. Mam wrażenie, że skrzypiały okolice suportu, z którymi borykam się już od dłuższego czasu, ale prócz tego w zasadzie nie miałem najmniejszych problemów sprzętowych. Przedostatniego dnia za Węgorzewem byłem zmuszony troszeczkę podpompować sobie koła, które są założone w systemie tubeless. Ciężko powiedzieć z jakiego powodu, ale po napompowaniu trzymały powietrze już do samego końca. Prócz tego żadnych awarii, jechało mi się stosunkowo wygodnie, oczywiście jak na taką trasę, i mam wrażenie, że było to zasługą bike fittingu, który przeszedłem co prawda na swoim poprzednim rowerze, natomiast znając mniej więcej odległości, jakie powinny zostać zachowane, i po przeniesieniu tych odległości na nowy rower pozycja jest bardziej optymalna pod kątem dłuższych tras, a prócz tego sprawdzone siodełko i gruba owijka na kierownicy, która dodatkowo jeszcze ma pod spodem specjalne takie wkładki żelowe, które troszkę amortyzowały mi mniejsze wstrząsy. Jak to po każdej tego typu dłuższej trasie, cierpię oczywiście na takie zdrętwiałe najmniejsze palce u dwóch dłoni. Natomiast mam wrażenie, że ciężko jest uniknąć tego całkowicie, a na pewno jest dużo lepiej niż w przypadku Wisły. Jak widzicie, rower jest jeszcze cały pokryty błotem i to błoto jest oryginalne. Smakuje cały czas jeszcze lubelskim cebularzem i kresowym kwasem. Oprócz tego łzami, potem i krwią, muszę powiedzieć, dlatego że trasa najłatwiejsza nie była i tym bardziej jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, że taka lekka karbonowa, przełajowa konstrukcja dała radę bez problemu. Zobaczmy w takim razie, na początku wiozłem dwa bidony, jeden o pojemności 0,7, jeszcze mamy tutaj oryginalną wodę, i drugi o pojemności pół litra. W tym mniejszym wiozłem zwykle jakiś właśnie izotonik i tutaj jeszcze mamy pozostałość. Oryginalny po trasie. Natomiast i to była ilość całkowicie wystarczająca na tą trasę. Sklepy były stosunkowo często. Pogoda też troszeczkę się ochłodziło na tyle, że w zasadzie jechałem ubrany za dnia w taki sposób, jak chciałem jechać nocą, więc to też powodowało, że troszkę mniej chciało się pić i te dwa bidony były całkowicie wystarczające. Tak jak mówiłem, jeśli były jakieś nieczęste konieczności wwożenia ze sobą jakiejś dodatkowej ilości płynów, to wtedy w koszulce kolarskiej z tyłu miałem jakąś tam jedną dodatkową butelkę. I teraz zobaczmy w takim razie kokpit i co było w sakwie na kierownicę. Jeżeli chodzi o kokpit, to miałem tutaj
tak zwaną bocialarkę, czyli zmodyfikowanego konwoja S2 i muszę powiedzieć, że ta lampka sprawdziła mi się naprawdę genialnie, nie miałem z nią najmniejszych problemów. Na jedną noc potrzebowałem 2 akumulatorki, tak żeby jechać stosunkowo wygodnie, stosunkowo pewnie na takim średnim trybie, prawdopodobnie około, nie wiem, 300 lumenów. I prócz tego w kokpicie była moja nawigacja, czyli Etrex 30X, który również sprawdził się bardzo dobrze. Z Etrexami, z Garminami generalnie nie mam żadnego problemu i tak naprawdę moja historia z tą firmą zaczęła się chyba w 2010 roku, więc teraz 11 rok używam cały czas Garmina od tak zwanego Legenda HCX, nie jestem pewny. Później miałem Etrexa 20 i teraz właśnie Etrexa 30. Sprawują, jeśli tylko jakby ja nie popełnię błędu, o czym też za chwilkę, to urządzenie w moim przypadku jest bezawaryjne. Pierwszy raz miałem Garmina zamocowanego na kierownicy, a nie na mostku i byłem zaskoczony, jak niestabilne jest mocowanie i jak łatwo na wybojach przekręca się przód-tył, więc prawdopodobnie jest to związane jeszcze z karbonową kierownicą, która jest trochę ślistsza niż aluminiowa, więc tutaj będę musiał to jakoś sobie delikatnie zmodyfikować. Natomiast jeśli chodzi o czystą nawigację, to najmniejszego problemu z tą nawigacją nie miałem. Z tej strony tutaj w bocznej kieszonce tej sakwy widać jeszcze papierki i to jest w ogóle świetne rozwiązanie, że sakwa na kierownicę ma tutaj z jednej strony i z drugiej małe siatkowe kieszonki. W jednej trzymałem papierki po batonach i po jakichś ciastkach, natomiast w drugiej mam tutaj jeszcze właśnie akumulatorek do latarki i baterię do GPS-a i do światełka tylnego czerwonego. Natomiast w samej sakwie mamy jeszcze 2 dodatkowe akumulatorki do światełka i mini scyzoryk Victorinoxa, który w zasadzie mi się nie przydał w ogóle, więc tak naprawdę mógłbym go nie brać, aczkolwiek było to jakieś urządzenie awaryjne, urządzenie bezpieczeństwa, więc tak czy inaczej następnym razem go zabiorę. Dodatkowa bateria do GoPro. Przy tej ilości, przy jakiej używałem tą kamerę, w zasadzie dodatkowa bateria była zbędna, dlatego że co drugą noc śpiąc pod dachem byłem w stanie po prostu sobie kamerkę doładowywać, a tej drugiej baterii w ogóle nie musiałem wyjmować. To są te rzeczy w takiej przedniej, mniejszej kieszonce, natomiast w głównej kieszonce mamy środki przeciwbólowe, jak widać 4 tabletki zużyłem, 2 na samym początku i 2 na samym końcu. Zapasowe źródło światła, czyli czołówka Petzla, nie używałem jej w ogóle, nie przydała mi się. Natomiast ponownie było to jakieś zabezpieczenie na wypadek awarii pierwszej latarki. Słuchawki, których używałem dość dużo, dlatego że generalnie zależało mi na tym, żeby trasę przejechać w swoim tempie, samotnie i przez w zasadzie bardzo dużą część mi się to udawało i wtedy sobie na spokojnie słuchałem, czy to muzyki, czy jak różnego rodzaju podcastów. Kabelek do ładowania powerbanka, suche chusteczki, które również mi się przydawały. Tu jest jedna rzecz, o której zaraz sobie porozmawiamy, i jeszcze kabelek do ładowania czego? Drugiego powerbanka. Mamy tutaj jeszcze maść Aulindol. To jest maść przeciwzapalna i przeciwbólowa. Używałem jej do smarowania kolan. Niestety byłem zmuszony. I mikroapteczka, która w zasadzie mi się nie przydała. Mamy tutaj jeszcze płyn do płukania ust, zużyty do połowy.
quad lock, czyli ten najlżejszy, najmniejszy uchwyt do obudowy do telefonu, który właśnie awaryjnie, gdyby coś mi się stało z główną nawigacją, planowałem usunąć uchwyt od tej nawigacji i tego właśnie quad locka zamocować na kierownicy i wtedy używać telefonu awaryjnie jako nawigacji. I mokre chusteczki, jakaś tam końcówka. Tutaj mamy sakwę tak zwanego tank baga. Ona głównie służyła do tego, żeby przechowywać w niej jakieś tam jedzenie na trasę i mam tutaj w sumie jeszcze niezjedzone 2 batony i 2 żele. Jeżeli chodzi o jedzenie, to w zasadzie jadłem wszystko, co było, szczególnie w sklepach gdzieś bardzo głęboko na wschodzie albo wzdłuż granicy kaliningradzkiej. Jak się zajeżdżało, to nie było takie oczywiste, że dostanie się batony musli, więc jeśli były Prince Polo, to brałem Prince Polo, jeśli były Snickersy, brałem wszystko, co było. I mam tutaj jeszcze 2 żele energetyczne. Jeśli chodzi o te żele, to na sam początek zabezpieczyłem się w 15 sztuk tych żeli, zakładając po 3 na dzień. I po prostu chodziło o to, że jeżeli macie coś sprawdzonego, co sobie jecie w trakcie jazdy, to, a nie jest to tak oczywiste, że będzie to dostępne w trakcie całej trasy, to wtedy uważam, że warto tą podstawę wziąć ze sobą i ją właśnie uzupełniać przykładowymi batonami różnego rodzaju, które można kupić sobie już później w sklepie. I to jest w zasadzie wszystko, co mi zostało. Następnie mamy frame baga i tutaj mamy dużego powerbanka, jak widzicie, w wodoszczelnym pokrowcu i jeszcze z kabelkiem do ładowania telefonu. Robiłem to w ten sposób, że miałem właśnie powerbanka tutaj w tej sakwie w ramie i był wyprowadzony kabelek i ten kabel, a natomiast ładujący się telefon był tutaj w tej sakwie na kierownicy i jednocześnie były stąd wyprowadzone słuchawki i sobie po prostu słuchałem muzyki. Natomiast tak, tutaj, jeżeli chodzi o tego powerbanka, to jest bardzo duży i bardzo ciężki powerbank o pojemności 20 000 mAh i ponownie przy tej formule jazdy, czyli jedna noc jechana, jakby dzień, noc, dzień jechane i później nocleg, nie udało mi się rozładować tego powerbanka poniżej 50%. Stąd podejrzewam, że spokojnie mógłbym się zdecydować na mniejszego powerbanka, czyli prawdopodobnie 10 000 mAh. To jest taka jedna rzecz, nad którą mógłbym się zastanowić przy okazji kolejnej jazdy. I teraz, jeszcze na sam koniec, czyli wracamy to, o czym mówiłem. To jest Garmin Edge 130 Plus, chyba. Takie bardzo malutkie urządzonko, bardzo lekkie. Ono waży chyba około 20 kilku gramów. I to jest urządzenie, które kolega zaproponował mi, że mi pożyczy naprawdę dosłownie dzień przed moim startem. I ponieważ miałem możliwość pożyczenia od niego i wypróbowania sobie, to bardzo chętnie skorzystałem z propozycji. I historia jest w skrócie taka, że w trakcie tej felernej nocy, kiedy tak długo spałem, zamiast godzinę to 5 godzin, było to troszeczkę spowodowane frustracją na siebie samego, dlatego że te e-treksy, czyli moje podstawowe urządzenie nawigacyjne, one nie obejmują jakichś bardzo tam długich śladów, więc organizator był tak miły, że dostarczył również ślad podzielony na 2. I ja skorzystałem sobie z tych podzielonych śladów, wgrywając i oczywiście nie sprawdzając, czy wszystko gra. Jadąc tej drugiej nocy, byłem bardzo szczęśliwy, dojeżdżając do końca pierwszego śladu, natomiast po załadowaniu śladu drugiego okazało się, że brakuje mi mniej więcej 90-kilometrowego odcinka, który był poprowadzony w lesie, stosunkowo małymi drogami, więc bardzo ciężki, taki bez przejechania, nie mając nawigacji. Więc zakładałem, że ok, mam tego malutkiego Edge'a, natomiast sam zakładałem, że
nawigacją awaryjną jest telefon, więc odpaliłem nawigację w telefonie. Okazało się, że ponownie mój błąd, nie sprawdziłem wcześniej, jak ona działa. Okazało się, że faktycznie ślad wyświetla, ale już na przykład mojej pozycji na tym śladzie nie wyświetla. I to był moment, kiedy zdecydowałem, że idę spać i nie dość, że zaspałem, to jeszcze byłem zły na siebie, że nie posprawdzałem tak podstawowych rzeczy jak nawigacja. Natomiast ten mały Garmin mnie uratował, dlatego że po wstaniu, po tych już 5 godzinach, po odpaleniu właśnie tej małej nawigacji okazało się, że tutaj ślad wgrał się dobrze i i jechałem po prostu te 90 km wedle tego Garmina. Nie było to najwygodniejsze, dlatego że to małe urządzenie nie wyświetla mapy. Nie dość, że nie ma kolorowego wyświetlacza i ma bardzo mały wyświetlacz, to nie wyświetla mapy, tylko wyświetla po prostu taki śladzik, do którego jest jakby odniesienie, tak jak jadę, w jakiej odległości od tego śladu i czy na śladzie jestem. Więc nie było to może bardzo takie intuicyjne dla mnie, będąc przyzwyczajony do troszkę bardziej zaawansowanego urządzenia nawigacyjnego. Natomiast uratowało mi to skórę i przyznam szczerze, że jestem trochę zauroczony tym małym urządzeniem, dlatego że jeżeli mógłbym zaoszczędzić nieco masy, bo jednak masa jest wyraźna pomiędzy tymi dwoma urządzeniami, a jednocześnie wielkość jest też bardzo zauważalna, więc gdybym tylko był w stanie nawigować za pomocą tak małego urządzenia, zajmującego mi tak mało miejsca na kierownicy, to byłoby to idealne rozwiązanie. Pytanie, czy faktycznie jest to wykonalne i przy kolejnym moim wyścigu, czyli Great Lakes Gravel, zamierzam używać tylko tego małego urządzenia, żeby sprawdzić, czy faktycznie może jest to urządzenie, minimalistyczne urządzenie dla mnie. Plusem jego jest to, że zamontowany na kierownicy on działa około 10 godzin ponoć nawigując, natomiast jeżeli potrzeba więcej tej energii, to można go podpiąć poprzez kabelek do powerbanka i w trakcie nawigowania można go ładować. Więc w zasadzie czas użytkowania staje się być nieograniczony. Prócz tego przydurzawego powerbanka w sakwie, niewielkiej sakwie w ramie, miałem jeszcze taką torebkę z jakimiś tam akcesoriami, głównie do łańcucha, więc szczoteczka, szmatka i olej do łańcucha, który jak widzicie w zasadzie został zużyty cały. I tutaj miałem jeszcze awaryjne mleko do opon, które nie zostało użyte. Na szczęście nie musiałem go używać, natomiast podejrzewam, że tak czy inaczej przy następnej okazji go zabiorę. To wszystko było zabezpieczone w torebce strunowej, żeby przy jakimś ewentualnym rozlaniu nic mi się innego nie pobrudziło. Natomiast tutaj w tej większej torebce miałem narzędzia, które jak wspominałem, prócz pompki to w zasadzie nic mi się nie przydało. No i teraz tak naprawdę wszystkie jakieś tam moje rozważania dążą do tego, w jaki sposób mógłbym ewentualnie troszkę sobie zmniejszyć objętość i masę tych elementów naprawczych, więc pierwsze co mi przychodzi do głowy to jest oczywiście zastąpienie standardowych dędek tak zwaną dętką Tubolito, która jest dużo lżejsza i dużo mniej miejsca zajmuje. Prawdopodobnie następnym razem wezmę jeden komplet okładzin do hamulców, a nie dwa. No tutaj te rzeczy to jest spinki do łańcucha i taki zestaw do naprawy doraźnej opon bezdętkowych, to jest w zasadzie konieczność. Łyżki do opon również. Tutaj jakieś łatki i inne drobiazgi to też jest w zasadzie konieczność. Hak do ramy to też konieczność. To jest jeden taki dodatkowy kluczyk imbusowy, który już jest wyrobiony w tym głównym multitoolu, więc muszę zabierać sobie dodatkowy. Natomiast jeszcze chodzi mi po głowie zmodyfikowanie tego multitoola, który jest dość duży i posiada dużo różnych narzędzi, których nie używam, więc gdyby się udało go rozkręcić i usunąć te niepotrzebne nikomu narzędzia, to też mógłby być trochę mniejszy i lżejszy. I ostatnia sakwa, czyli podsiodłówka.
Dzięki temu, że jest ona rolowana i posiada regulowaną objętość, to miałem możliwość tutaj zapakowania jakiejś dodatkowej ilości jedzenia, jeśli było to konieczne. Lampka czerwona. Przejechałem w zasadzie całość na jednym komplecie baterii, czyli tych małych paluszków w ogóle nie musiałem zabierać. Powinienem przed startem wymienić baterię na świeże i już nie zabierać żadnych zapasowych, bo nie było takiej konieczności. Natomiast co jest w środku? Mamy tutaj jeszcze śmieci. Kurtka przeciwdeszczowa, która mi się nie przydała, dlatego że owszem, troszeczkę kropiło w trakcie jazdy, natomiast było to na tyle niewielki deszcz, że przejechałem całość w wiatrówce jedynie. Tutaj mam pokrowiec na telefon, którego też w zasadzie nie używałem, dlatego że kropiło na tyle niewiele, że nie obawiałem się uszkodzenia telefonu. Water do 4 liter. Bardzo dobrze ten krem mi się sprawdził. Na początku zastanawiałem się, czy nie powinienem wybrać wersji tej europejskiej z chłodzącym mentolem, ale było na tyle zimno, że jeszcze jakbym się miał chłodzić kremem, to byłaby to zdecydowana przesada. Następnym razem oczywiście zabrałbym te takie małe saszetki zamiast dużej tuby. Natomiast to udało mi się kupić szybko jeszcze przed startem i po prostu taką wersję zabrałem. I teraz tak, płachta biwakowa, która sprawdziła się genialnie na tyle, na ile była potrzebna, czyli zakładając pod koniec sierpnia, że śpimy godzinkę, 2 godzinki, jakby będąc rozgrzanym jazdą na rowerze i chcąc zatrzymać na tych kilkadziesiąt minut to ciepło, no to wtedy jest to bardzo dobre rozwiązanie. Ta noc, o której wspominałem, kiedy spałem zamiast godziny 5 godzin, to faktycznie wymarzłem w tym, natomiast to był mój błąd. Natomiast śpiąc właśnie godzinkę, 2 godzinki, to jest całkowicie wystarczające i bardzo dobrze mi się ta płachta sprawdziła na tyle, na ile powinna. I mam tutaj jeszcze 2 worki i coś jeszcze. Tak, spodnie przeciwwiatrowe, które zabrałem do testów jako prototyp. Nie używałem ich w ogóle, dlatego że nie było takiej konieczności, więc mam nadzieję, że możliwości testowe jeszcze w przyszłości się pojawią, natomiast nie tym razem. A w tych tutaj 2 workach, w jednym mam jakieś pozostałości, spodenki do spania, których oczywiście używałem na noclegach, i rękawki, których też troszkę używałem na samym początku, natomiast później jak pogoda się troszkę zepsuła i było chłodniej, to zamiast rękawków używałem po prostu koszulkę kolarską i bieliznę termiczną pod spodem. W drugim worku wodoszczelnym mam jeszcze resztkę soczewek kontaktowych. Tutaj mam jeszcze taki minimalny zestaw naprawczy, o którym Wam wspominałem. Nie byłem na szczęście zmuszony z niego korzystać. Tutaj miałem worek wodoszczelny na wszystkie jakieś takie dodatkowe elektroniczne gadżety typu ładowarka sieciowa, typu, nie wiem, słuchawki, jakieś tam różne kabelki i tak dalej. Na szczęście też nie musiałem go użyć, bo było sucho. O tym zaraz powiem. Ładowarka do akumulatorków. Również nie byłem zmuszony z niej korzystać, dlatego że zabrałem ze sobą 6 akumulatorków. I teraz 2 akumulatorki zeszły mi pierwszej nocy, kolejne 2 akumulatorki zeszły mi trzeciej nocy i w zasadzie jeden akumulatorek został zużyty przy okazji jakichś dojazdów nocnych do noclegów i ostatecznie na metę, i jeden w ogóle był nieużyty. Dlatego ponownie albo powinienem zabrać ze sobą mniejszą ilość akumulatorków i ładowarkę, albo po prostu tyle akumulatorków, ale bez ładowarki.
Ładowarka do GoPro, ponieważ tak jak mówiłem, ładowałem samą kamerę, a nie baterię. Nie była potrzebna. Ładowarka sieciowa oczywiście była potrzebna. Tutaj mam, ostatecznie zamiast pasty do zębów zdecydowałem się na pastylki do mycia zębów i szczoteczka, więc to było naturalnie używane, ale jeszcze troszkę zostało. I w zasadzie tyle. Natomiast ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest też pomysł, na który wpadłem dosłownie kilka godzin przed startem i szybko go sobie uszyłem. To jest materiał wiatroszczelny z dwóch stron, a w środku bardzo cienka syntetyczna ocieplina. I teraz moim pomysłem było to, że jeżeli było bardzo zimno, a musiałbym jechać na przykład z samego rana, to jest to taka trochę nowoczesna wersja gazety, którą się wkłada pod koszulkę albo jakąś bluzę kolarską, żeby zabezpieczyć przed chłodnym powietrzem, które szczególnie wychładza klatkę piersiową, jak się jedzie. Natomiast to właśnie była idea taka, że wkładam to sobie pod szelki spodenek kolarskich i mam taką specjalną ocieplinę tutaj minimalistyczną tylko z przodu. Nie musiałem z tego korzystać, więc w sumie nie wiem, jak to się sprawdza, może przy następnej okazji. Warto na sam koniec jeszcze wspomnieć o trzech elementach wyposażenia i jeden to są spodenki rowerowe, których nie mam tutaj ze sobą, dlatego że po połowie trasy zdecydowałem się je wyrzucić, ponieważ był to egzemplarz już generalnie przeznaczony do wyrzucenia, a trzymałem go tylko i wyłącznie właśnie na taką okazję. Zastosowałem tę taktykę drugi raz po Wiśle i drugi raz sprawdziła mi się, uważam, bardzo dobrze. I również góra bielizny termicznej oraz wiatrówka, którą testowałem przy okazji tego wyścigu. Obie rzeczy sprawdziły mi się bardzo dobrze i bardzo się cieszę, że je miałem. Dojechałem w nich na metę i poszły prosto do prania, stąd nie ma ich tutaj z nami. Natomiast jeżeli chodzi o całe wyposażenie, to mam wrażenie, że dopasowałem ten zestaw bardzo dobrze, biorąc pod uwagę warunki trasy, jakieś elementy niezbędne oraz pogodę na trasie. Oczywiście jest jeszcze jakaś przestrzeń do poprawy, typu właśnie troszkę zbyt duży powerbank, czy ładowarka do akumulatorków do lampki, czy bądź ilość tych akumulatorków, czy na przykład narzędzia do naprawy roweru i jakieś wątpliwości, czy na przykład nie zmniejszyć ich ilości bądź masy w jakiś tam sposób. Ale to są przemyślenia na później i na kolejny tego typu wyścig, który mam nadzieję, że jeszcze kiedyś mnie czeka. Tym samym bardzo dziękuję za oglądanie i Wasz czas. Do następnego razu.